Witam serdecznie hodowców i hodowczynie. Po dłuższej przerwie mieliśmy przerwę trochę z nagrywaniem filmików, bo już miałem telefony, czemu nie nagrywamy. Fajne to jest, że tam się ktoś ogląda i pyta się. Po prostu nie lotowaliśmy tak systematycznie na gołębie młode. Też trzeba było trochę odpocząć od tych gołębi, naładować baterię. Zacząłem gołębie pierzyć już miesiąc temu. Do tego się przyłożyłem, bo wiadomo, że ja lubię lotować gołębiami starymi. Młodymi tak nie za bardzo, ale też tam gratuluję tym wszystkim, którzy tam odnieśli sukcesy na gołębie młode. Gołębie młode w tym roku bardzo ginęły, bardzo ciężkie loty były praktycznie w całej Polsce. Niektóre oddziały kończyły po drugim, trzecim locie. U nas loty się odbyły wszystkie. Mamy wyniki w oddziale, jestem zadowolony, bo mam 3 pierwsze kategorie A, B, C i D wygrałem. Najlepszego lotnika w kategorii A, najlepszy w kategorii B, najlepszy w kategorii C. W okręgu też 5 pucharów zgarnąłem, mam najlepszego lotnika w kategorii B i w kategorii C w okręgu. Drugi przewodnik kategorii A, drugi przewodnik chyba kategorii C. Coś tam jeszcze było, nie pamiętam, także nie jest źle, na małą ilość gołębi, po prostu wracam z powrotem, już odbudowywałem swoje stado po tym wcześniejszych, tam po 2019 roku, co tam mieliśmy taką klęskę. Ja jestem bardzo zadowolony, ptaki są bardzo fajnie się pierzą, szykuję tego 431 na wystawę okręgową, później będzie, mam nadzieję, że się załapie do Polski. Chociaż z takim wynikiem to chyba nie będzie miał najmniejszego problemu. Liczę na niego bardzo. Może być to gołąb pierwszej trójki w Polsce w kategorii H-Sport. Jestem bardzo z tego dumny, gołąb fajnie leciał. Fajne konkursy, bo miał chyba 10 konkursów, wszystko w pierwszej praktycznie 10 na oddział. Także naprawdę wykazał się ptak. Jest kilka takich gołębi samczyków, kilka takich fajnych. No co, teraz drodzy hodowcy jest najważniejszy moment na 2023, bo zaczęliśmy już sezon 2023. Którzy zostali, które te celebryci polikwidowali po 2, 3, 5 latach lotowania, bo myśleli, że przyjdą, bo widzę, że to masowo teraz tak likwidują te hodowle, taki trend się zrobił, ale chłopaki, nie ma co za nimi płakać, to byli celebryci w większości, nie wszyscy, bo na pewno dużo chłopaków też z przyczyn finansowych, ale tam po nazwiskach niektórych kojarzę, myśleli, że przyjdą i zaraz będą wygrywać, bo nakupią najlepszych ptaków i będą nam sprzedawać te gołębie po nie wiadomo jakich cenach, ale to się nie udało, chwała za to, że się nie udało. Ci prawdziwi hodowcy zostają, lotują. Wiadomo, dzisiaj jest ta inflacja, jest ciężko, mi też jest ciężko. Zmniejszam ilość gołębi jeszcze. Tak naprawdę ktoś mi tam powiedział, już nie ma z czego, jest z czego. Zmniejszych będzie na dzień dzisiejszy 30 gołębi tylko do lotu, 30 samców. Chodzi tam 27 chyba samic, bo tych młodych się nazlatywało, większość samiczek. Nie biorę, na razie tam parę razy przez głowę mi przeleciało, żeby tam lotować tymi samicami. Wypuszczam je cały czas, chodzą sobie cały czas, latają. Samce też w sumie 2-3 razy w tygodniu staram się ich wypuścić, nawet teraz jak się pierzą, chociaż nie chcą latać. No i co? Mam nadzieję, że sezon 2023 zacznie się w spokoju. Nie mogę się doczekać na wystawy już, bo pojadę na te wystawy, chcę jechać też do Kassel na wystawę. Gołębie super się pierzą, nie będę ich łapał, bo ich tu spędzi, wstawiam im kąpiele co jakiś czas. Co 2-3 dni staram się kąpiel im robić, żeby się kąpały, żeby wzmacniały te pióra. No i co? To co już tam selekcja praktycznie zrobiona, to co miało być usunięte zostało usunięte, co nie chciałem, bo tam większość powydawałem, porozdawałem i czekamy na następny sezon. Ile masz gołębi teraz? Tutaj jest, nawet nie wiem, bo to powinno być chyba 20, jest 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 samców. Może coś się trafi, jakaś samiczka z tych rocznych. No i tam na górze jest 10, czyli 31 samców. I to mi wystarczy, więcej nie chcę. Jest bardzo dużo dwulatków, będzie bardzo dużo trzylatków tych rocznych gołębi. No i tutaj jesteśmy na górze, w tej mojej szopce. 3. rok już ją rozbieram, nawet żona mi teraz zwróciła uwagę, że podłoga się wygina, no ale ja też ważę parę kilo. I powiem wam tak, chciałem go rozebrać już w tamtym roku, w tym roku mam taki problem, że nie mam co zrobić z tymi płytami, bo chciałem zamówić te kontenery, ale nie wolno wyrzucać piór wiórowych, nie wiadomo co, no i tak się zastanawiam, ale i tak go muszę rozegrać, bo gołębnik leży już 2. rok i boję się, żeby też jak on leży, to też się zniszczy, nie? No i chciałbym go już rozebrać i zrobić ten następny, tak marudzę, ale na pewno go w tym roku może już nie, ale w przyszłym roku go rozbiorę, nie?
No, tutaj jest 10 samców. Pokaż, też mieli przed chwilą kąpiel. Jest 10 samczyków. Wydaje mi się, że jest taki luz, bo na dole te cele nie są otwarte, tylko te na górze, od trzeciego w górę. No i tak wydaje mi się, że mają luz, nie wiem, no najlepiej jakich 100, tak zauważyłem w tym roku, jakich było tak 7-8, nie? To było tak najlepiej, nie? Ja lubię luz w gołębniku, nie lubię jak jest gołębi dużo nawalone, jeden na drugim siedzi, bo to ja tych gołębi nie ogarniam, nie? Mam ich mniej i jest ok. Ładnie się też pierzą, jest tutaj 4 roczne będą i 6 będzie starych. A co robisz w okresie pierzenia? No, dobra karma przede wszystkim, kąpiel w soli tej mojej, dodaję do tej soli jeszcze Blitzformu. Staram się jak najwięcej czystej wody, ja tam nie wierzę w jakieś tam te niektóre preparaty. Od 3 czy 4 lat po prostu przestałem im dawać jakieś te pakiety, tam jak rozdają czy coś i te gołębie naprawdę mają upierzenie super, nie? Nie chcę im ich faszerować żadnych tym. Jak jakiś gołąb mi coś mu dolega, że nosówkę ma czarną, brudną czy tam coś, to po prostu takiego gołębia usuwam, nie? Nie trzymam go, nie leczę całego stada, chyba że mi na tym gołębiu zależy bardzo mocno i widzę, że jest szansa wyjścia, to lecę po prostu z nim do weterynarza i indywidualnie go lecę, leczę, mam tam miejsca, także mogę sobie tam im podawać, także to, a tak staram się jak najmniej podawać tej chemii, tego wszystkiego, nie? Podaję im probiotyk, ale mówię, no kąpię ich, co drugi, trzeci dzień staram się je kąpać, nie? Żeby się jak najwięcej, i powiem wam, że się kąpią cały czas, nie ma tam, że się nie chcą kąpać, bo że często kąpią się, bo to ich chyba spędzi, tutaj cały czas kąpiel nastawiona, ładnie się Plus pierzą, deszcz. plus no teraz zaczęło padać, nie? Plus deszcz, ładnie się pierzą, naprawdę nic tych gołąbkom nie brakuje. Karma bardzo dobra, ja pierzę na karmie 186 Van Roveisa, lecę na Bayersie, pierzę na Van Roveisie, w rozpłodzie powiem szczerze, że różnie MDM, czasami tam od Grzesia właśnie Krali, którego tam pozdrawiam też, fajny sklep, polecam, od niego biorę i tak on w większości mi tych karm właśnie teraz sprowadza. Zmieniłem sobie dostawcę, wcześniej mi tam taki Paweł Jurków dostarczył, też fajnie mi też dostarczył, którego pozdrawiam, ale po prostu tutaj jakoś tak bliżej. No i co? No i latają, nie? Wypuszczam je. I tutaj będzie też klasyk, wiadomo, ja lecę klasykiem. No mówię, do tych samic jest, namawiałem, chciałbym lecieć te maratony, bardzo bym chciał lecieć, bo coraz bardziej mi się to podoba. Mam kilku kolegów, którzy lecą tymi moimi gołębiami, walą te maratony, jakoś im to wychodzi, czyli te gołębie mogą lecieć na maratonach, ale samców to powiem szczerze, że boję się ich dać na TT, bo to jak one mi... Maratony zazwyczaj są jedne z ostatnich lotów, bo ja one do tych ostatnich lotów nabiją mi tam czołowych konkursów do tych 500 km i później mi go żal dać, nie? Bo jak zginie to... A ja mam tą jedną taką wadę, że ja się bardzo przywiązuję do gołębi, nie? I to mi tam... do dobrych gołębi. Jakby mi zginął czy coś, to tak bym to przeżywał parę dni. Ale a samice... No mówię, no lecą u kolegów, walą te maratony tymi gołębiami i mówią, co ty gadasz, przecież one fajnie lecą. Dorkamen ogólnie przecież leci, bo do większości 60-70% krwi to jest dorkamena w tych gołębi, nie? Bo bekem jest dorkamy. No i tak, ale mówię wam, że ciężko mi się spiąć na te samice i na razie są, puszczam, ale nie wiem, czy będzie gotowe. Raczej nie. No co, pozdrawiam. Tych co na mnie, co czekali, też pozdrawiam na filmik, dużo telefonów, było fajnie. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Pozdrawiam serdecznie.